Dziś w odcinku test sprzętu, który przypłynął prosto z Chin. Fosi Audio Luna 3. Pierwszy raz testujemy nie vintage'owy gramofon na tym kanale, więc zapraszam na odcinek. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Już tutaj pojawia się do pomocy Wasz ukochany, ulubiony doktor Audio. Sprawdzimy, czy ten gramofon wygląda tak pięknie jak na obrazku i na folderach reklamowych, które widzieliśmy w internecie. No właśnie, będziemy go na żywo teraz. No, ja tnę. No. Wiesz, nie wiem jak jest spakowany, więc też No, nie właśnie chcę też jakichś nie. robić ruchów. No nie był przepakowany, tylko jest oryginalnie widać ten zapakowany, nie? Patrz, nie mam wprawy w ogóle. Czy to zobaczymy, czy będzie tak popularny, jak teraz te chińskie samochody wszystkie, wiesz, nie? Podbiją na, wiesz, na głowę czasami marki niemieckie, ale nie bywa. Może pokona tego technika współczesnego. O, no, wiesz, słuchaj, no Chińczycy odrabiają lekcje, także No ja jestem bardzo ciekaw, bo jest to dalej korki. pierwszy raz przez nas testowany korki za brączką. będzie gramofon, który nie jest vintage, tak? Bo my zazwyczaj się bawimy z vintage. Proszę bardzo, tak wygląda Drugi karton. drugi karton. Matrioszki. Taki malutki. Reklama. Patrz jak nierówno trafiłam, ale trafiłam. I naszym oczom ukazał Zgrabniutki, wiesz. nieduży Fakt faktem, zgrabniutki. że wiesz, bo te vintage'owe to mamy takie, wiesz, te bydlaki, nie? Wiesz, takie duży, wyciągasz, jak przyjeżdża z Japonii, to ten karton na pokrywę to jest taki potężny, a ten zgrabniutki. No i tradycyjnie pierwsza rzecz, którą sprawdzimy, czy pokrywa nie wymaga polerki. Nie, oczywiście, że nie, no, nowa to nowa. Nowa pokrywa. Fajna, fajna. Już Wam pokażemy, że jest tak jak w tych vintage'owych sprzętach. Jest logo. Jest logo, tak jak pewnie kojarzycie z naszych odcinków, jak pokazujemy czy Sansui, czy Pioniera, to właśnie zwracamy uwagę, czy jest to logo. Tutaj jest logo Fosi Audio Luna 3, czyli model gramofonu. No, ładna pokrywa wytłoczona, zobacz, zabezpieczenia, no, może pomóż na tym od razu, bo Gdzie? o, na folii, wiesz, tak jak nowe, to musimy przynajmniej przez ten, chociaż raz, żeby było nowe. W zestawie mamy co? No mamy tutaj, wiesz, zasilacz. Zasilacz. Tak, czyli jest to zasilacz zewnętrzny. Czyli jak w niektórych gramofonach, nawet starszych produktów, trzeba iść w większości na oczy. Zewnętrzne zasilanie. Ciężarek. Proszę Ciężarek do ramienia. Ja go odłożę tutaj. No dobra, i co? bardzo. Musimy, wiesz co, chyba razem złapać ze dwóch. A, bo tak. O, nie jest ciężki. Ale ty, dobra, ja zaraz pokażę talerz, albo ty pokaż mi paseczek. Gramofon się tak prezentuje. Uwaga, Zapakowany bezpiecznie. Wyciągać ten talerz. No wyciągaj, zobaczcie. Jak to jest My się zastanawialiśmy, dlaczego Luna 3. klasyczne A to tarany. chyba od talerza ta Tak, nazwa. Tak. A wiecie, że teraz gdzieś na dniach ma być chyba zaćmienie księżyca pełne. Także słuchajcie, bierzcie gramofon i testujcie go w tym zaćmieniu. My teraz rozpakujemy sprzęt i za chwilę podłączymy Tak. i stestujemy go na płycie winylowej. Gramofon ma 3,5 kg, więc nie jest za ciężki. Ale to już jest chyba jakaś nowoczesna technologia w takim wypadku, że to nie jest takie ciężkie. Ja wiem, ciężko chodzi, ale zobacz, A, jednak powinno smar być. jest. Pokażmy smar, że był. Smar jest. Można to sobie przetrzeć, ale tu jest ładnie naoliwione. Zobaczcie. Cisza. No, ładnie. Taki system, coś jak w naszym Bernardzie i w Torrensach. I w niektórych modelach też właśnie takich było. Także klasyczny system. Zaraz go pasowy. opiszemy bardziej, jak go już złożymy. Dobra. Stało nam ramię, tak? Czekaj, tak zdejmę, żeby nie uszkodzić tej wkładki, bo to... Wkładki z igłą. Nie, jest osłona. A jest osłonka, zobaczcie, tak. zabezpieczenie jest na igłę. O, też jest właśnie dobrze, ja tak zawsze proponuję pakować, jak ktoś pakuje właśnie ten, żeby zabezpieczać te ramię. No mamy klasyczny AT95 VM, ten, prawda, 95 zielona, także bardzo fajna wkładka budżetowa, ale dźwiękowo. W cenie gramofonu, bo my zapłaciliśmy za ten gramofon i to wszystko Czyli było fajnie, w bo to zestawie.
konkurencyjnie zawsze jakby nie dają tego wkładki. Headshell mamy w cenie i też klasyczny, zobaczcie, mamy chyba klasyczny ten, system mocowania, czyli możemy sobie ten proste ramię, ale w headshell jest skrzywiony, tak jak w Denonach, prawda? I to jest tak zwany typu J taki, nie? No dosyć porządny, a z tego co widzę, zobaczcie, przekręcę Wam ten, zobaczcie, porządne przewody tutaj, takie można powiedzieć, że audiofilskie, bo normalnie są cieniutkie, a tutaj ładnie zabezpieczone, prawda? Termokurczem, żeby tam nie było jakichś przedźwięków. Wkładeczka, żeby nie było, to jest AV 95E, tak? Czyli ten klasyczny, taki fajny. Jest jeszcze niebieska, ale tutaj już się producent pokusił o tą lepszą z tych średniaków, tak? Ale już jest dobra. Na start dobra wkładka. Nie, no oczywiście, ja tak samo wiesz. No, fajny ten silniczek. Tutaj jest z zewnątrz, czyli paseczek będzie na zewnątrz, co będzie fajnie wyglądało też estetycznie. Zaraz możemy Wam pokazać. Dobra, to pokażmy od razu tył. Bo nie mamy przewodów podłączonych. Tak. Totalny minimalizm. Bardzo fajna rzecz dla ulubieńców własnych przewodów, czyli mamy z zewnątrz gniazda RCA, zasilacz, prawda, masa, 12 V out wyjście, czyli sterowanie czymś pewnie jeszcze, Radku, Ty tam miałeś w opisie coś może, bo ja tylko widzę po prostu z tego opisu, bo nie czytałem jeszcze tamten. Zobaczcie, tu mamy jeszcze ten speed control, to musimy zobaczyć co to jest jeszcze, nie? No i Autostop, czyli możemy wyłączyć autostop lub włączyć. Ciekawostka taka, nie wiemy jak tam jest z przedwzmacniaczem, czy on posiada, nie posiada. no jeszcze fajna też ta pokrywa jest tutaj. Złożymy i opowiemy resztę o materiale z ramienia, jakimś tam jeszcze, prawda, ciekawostkach, ciężarkach i przetestujemy go wspólnie z Wami. Totalny minimalizm, jak widzicie, tylko tutaj jest przełącznik na obroty. Talerz na miejscu, nie chodzi tu o zastawę stołową. Pasek założony. Tak, jak będziecie paseczek zakładać, to trzeba by się uzbroić, na pewno, zresztą z gramofonem trzeba być cierpliwym, bo pasek trzeba założyć, żeby on znalazł swoje miejsce na tym, trzeba troszeczkę przytrzymać, ruszyć go, może ręcznie, bo żeby po prostu, bo on za pierwszym razem może spaść, może nie spaść, ale chodzi o to, żeby on znalazł swoje miejsce na talerzu, ponieważ jest naprężony. Założycie go u góry, może się przesuwać z tego, ale my już żeśmy to sprawdzili. Zobaczcie Także zresztą, chwila to fajnie wygląda z tyłu. Beczka przypomina mi, wiecie co, Philipsa 212, taki silnik i też mniej więcej tak się zachowuje, także jest to porządny silnik. Z tego co pamiętam, jeżeli na tym silniku się opierali, na tym proszę Ciebie, napędzie, no to jest to chwała, powiem Ci, bo to różnie bywa, no tak. Ale słuchaj, ten talerz, ten dodatkowy, ja Wam pokażę jak to jest, bo to On jest trochę jak mata. tak. Spełnia Zobaczcie, funkcję maty. On jakby ktoś włożył baterię, on by się świecił cały czas. Jakby uran był. Ty, faktycznie, może to jest uranowe szkło. Nie, uranowe było zielonkawe, nie? Zielonkawa. Tak, a może to jest jakiś, nie wiem, inny rodzaj, kurczę. Ale designersko- Pierwiastka. Designersko ekstra. Tak, tak, tak. Zobaczcie, my nagrywamy w ciągu dnia, a dopiero jak byłby wieczór, to jest efekt. O, tak, Wtedy. bardzo ładny headshell, też ten oksydowany, Zgrywa się tak, właśnie. aluminium, ramię aluminium, to już sprawdzaliśmy. Tu jest fajny dodatek tego razem z jakby połączenia z naszym headshellem, tak? No, design naprawdę fajny, minimalizm duży. Zobaczcie jak się przypasował do NADA, nie? Też jest taki minimalistycznym. Ten akurat jest mniej minimalistyczny, ale ogólnie NAD, firma jakby ten takim graficie, fajny, czarny. Także myślę... Gramofon w typie takich nowoczesnych już bardziej. Tak, ale Designersko, jeśli chodzi o taki design. powiem Ci, nowocześnie wygląda tak, ale z elementami starego vintage'u, czyli mamy klasyczny napęd paskowy, mamy ramię bardzo fajne, headshell, klasyczny, wiesz, ramię, proszę Ciebie, gniazda RCA, no i nie ma, z czego nie ma? Nie ma tutaj USB, czyli tych wszystkich takich elektronicznych, które mogą zakłócać, powiedzmy, dla audiofilów, oczywiście, bo ludzie tam, nie wszyscy, powiedzmy, tam mają jakieś tam predyspozycje audiofilskie i nikomu to nie przeszkadza, aczkolwiek dużo ludzi... Ale jest taka zachowana klasyka audio vintage, jeśli chodzi o żadnych przedwzmacniaczy, założenie. czyli klasycznie podłączamy pod fono. Jeżeli chcecie podłączyć pod AUX czy jakieś tam liniowe, no to musicie przedwzmacniacz, ale pewnie też z tej firmy, która też proponuje takie... My też testowaliśmy raz Fossi Dokładnie, Audio, bo Było. oni się specjalizują w ogóle w przedwzmacniaczach. Słuchaj, kładę płytę
Zobaczymy, jak to ten Deutsche Grammophon będzie tutaj wyglądało. Wygląda, jakbyśmy położyli dwie płyty. Fajnie taki ten gradacja, zobacz, ten tutaj mamy talerz. On jest fajnie zrobiony, bo to jest akrylowy. Ja Wam jeszcze pokażę, bo on jest tak, z góry jest matowy, a tu jest clear, taki czysty, nie? Transparentny. Tak, patrzcie, fajny Jak ten. szkło. Nie trzeba tego używać, można sobie matę użyć pewnie jeszcze inną, bo akrylowy nie wymaga jakiegoś, bo to jest, prawda, nie jest jakiś metal, czyli nie będzie się elektryzować. Można użyć sobie matę jakąś fajną. Jak to jest luna, może dokupicie gdzieś matę w kształcie z takim księżycem. Tak. Można, na pewno. A luna widać, że też się świeci. Także bardzo fajny. Prezentuje się naprawdę fantastycznie, a teraz minimalizm. test dźwięku po Teraz prostu. też dźwięku, tak. No to co, uruchamiamy go. Zobaczcie, klasycznie się uruchamia. Ruszamy. Chodzi. Mamy na 33. Radio czyń honory opuszczenia. A, jaka płynność, zobacz. Widzieliście, jak pięknie się położył? Strauss, czyli walc. Nie będziemy tu tańczyć walca, bo ja jeszcze nie mam szpilek. No i pokażmy, że to jest też automat, jeśli chodzi o zakończenie. Tak, on ma odsłuchu. przyłącznik tam na tym, właśnie ten. Na razie sobie... Jeszcze Ty się nie wczułeś? nie. Wyciągnij to, wiesz. To nie są falujące obroty, to pani tak śpiewa. No, przyspieszamy? Zobaczymy. Tak. 45 obrotów, jest zmiana dźwięku. Mamy też pozycję off, czyli wyłączoną, zobaczcie, prawda? To sobie fajnie się zwolniło, możemy sobie podnieść. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, opuszczanie i podnoszenie windy, że nie ma tego klapnięcia, nie jak w tych takich Delikatny tanich gramofonach. Tak, widać, że to jest jednak Duża precyzja. winda jest tak, precyzja, jest to winda porządnie zrobiona, czyli jakiś tam smar porządny. A Być popuść może jeszcze ten- raz, proszę. A już się opuszczamy, zobacz, patrz, zobaczcie, pyk. Pięknie dotknęło, było słychać fajnie jak dotknęło, delikatne, o. Włączamy. Czyli klasycznie, zobaczcie, wyłączamy. Ja zapomniałem, ale jeszcze jest do singli. Jest krążek do singli, tak. No, wiadomo, no wiesz, to taki gadżecik podstawowy, no. Pokrywa, zobaczcie, matę gumy, tak jak w tych lepszych gramofonach było, także opuszczasz, powiedzmy. O, zobaczcie, pyk. Cicho się dotyka, nie klepie, nic nie tego. Fajnie zrobiony, bo jest na styk obudowa, widzisz? Górna. Czyli tu jest jakieś wzmocnienie dane na rogach. Być może, że to jest też estetyka i też jakiś, powiedzmy, nie patrzcie na te ślady tutaj palców, no nie, bo to nasze odciski palców. Tak jak wspominałem na początku, tylko 3,5 kg, czyli mało jak na gramofon, ale Mało. spełnił. Nie było obaw. Na początku były obawy, później spełnił swoją rolę, więc zagrał ładnie, byliśmy zaskoczeni. Jakość wykonania też naprawdę niezła. Mnie się bardzo podoba ten minimalizm. No tak, to jest taka nową, znaczy to jest taki trend, nie, bo to wiadomo, Tak. że aczkolwiek zdarzał się ten minimalizm też w starszych gramofonach, w dualach, nie, prawda, też takich Tak. w niemieckich właśnie markach. On mi trochę przypomina właśnie taką europejską produkcję vintage'ową, tak. prostą, nie japońską, tylko właśnie europejską. Z tego Czyli tak, nie złotej ery audio europejskiego. Nie jest tak bogato jak w Chinach, wiesz, teraz wszystkie takie chińskie samochody, tam nie te Tak. wszystkie, że wchodzisz, skóra, fura. Pamiętajmy tam, też, że to jeśli chodzi o gramofon od Fosi Audio, to jest ich debiutancki produkt, bo my korzystaliśmy tylko na testy od nich z przedwzmacniaczy, Tak. które się sprawdzały. Tak, dokładnie. A Bardzo tutaj fajnie. wchodzą na rynek z nowym produktem. Gramofon ma kosztować gdzieś w okolicach $350, no to moi drodzy, to jest około 1500 zł. I jeśli miałbym wydać na nowy gramofon, nowy, nie vintage, to faktycznie myślę, że bym się skusił na niego, bo przekonał mnie design, jakość, ta wkładka. Prosty, bez USB, powtarzam, bez USB. Nie wiem po co jest Pasek USB prosty. w gramofonie, Pasek, to aczkolwiek jest też istotne, że paskowy. No i mnie zachwyciło nie, no ten talerz to w ogóle powiem Ci, właśnie to, talerz. wkładka. Jak powiem Wam o koszcie wkładki, bo te wkładki powiedzmy
plasują się cenowo tam 200 parę złotych, czyli 230, 250, różnie tam w zależności gdzie tam się kupi, czy ilości, prawda, hurtowe. No to czy wychodzi gramofon 1300. Dokładnie, tak. Tak jak firmy większość sprzedają właśnie bez tego headshella i bez tej wkładki, a jak jest wkładka, to jest ta też AT 3600, która jest w koszcie jakieś 40 zł, czy 50, czy tam do 100 zł, a tutaj mamy 250 zł już w wkładce, czyli mamy zaoszczędzone pieniążki, prawda? Jakieś tam powiedzmy. No i klasyczna, mi się podoba to, że w końcu to jest gramofon, gdzie można zmienić wagę, gdzie można ustawić anti-skating, gdzie można wymienić headshell, wkładkę, pasek, prawda? No, Można czyli go taki- udoskonalić jeszcze. Można go udoskonalić oczywiście jak najbardziej, aczkolwiek też powiedzmy jest to gramofon przyszłościowy, czyli to nie jest taki jednorazówka. No i moje serce, nie, no to- ta mata skradła. Ja chyba ją wezmę do domu, sobie tak Nie, wiesz, nie, tam zostaw, będę zostaw. świecił. Mi się wydawało, że oni gdzieś, jak to Chińczycy, to oni gdzieś wcisnęli tam baterię chyba, co? Nie sądzę. Nie no, mi Ale się to wydaje, jest że też fajny patent, że zobacz, nie musisz mieć tej maty właśnie. Nie no, jest Tylko super. możesz sobie normalną też położyć. Ale Powiem ci, że- design naprawdę Że kapitalny. Gładka ta część wygląda jakby tak jak płyta do testów anti-skatingu, że jest gładka. Ciekaw jestem, czy nie pokusiłbym się o sprawdzenie na jakieś inne igle oczywiście. Ja jeszcze, wiesz co, ja ten gramofon jeszcze zabiorę do radia i sprawdzę go O. w rytmie pracy, nie takiej domowej, tylko takiej właśnie, kiedy muszę co parę minut No. nałożyć nową płytę, wiesz, opuszczenie ramienia, podniesienie. Ja tam podejrzewam, że tam się zlecą wszyscy w radiu obejrzeć ten, ale czekam na te filmiki też, wiesz, bo wiem, że ten wrzucasz także w radiu. Tak, różne szorciki. Tak, takie. szorciki, także fajne będą No, wyglądały. według mnie naprawdę, kurczę, No i Fajna wymiar, rzecz. wymiar klasyczny, wymiar wieżowy, czyli powiedzmy sprawdzi się, słuchajcie, nie ma jakichś ordynarnych napisów, że to jest tak, właśnie, tak, to jest tak. istotne. Zobaczcie, Mi- nie ma nigdzie logo Dokładnie. producenta, logo jest tylko tutaj na pokrywie, na pokrywie, tak. to co pokazywaliśmy wcześniej. Też bardzo minimalistyczne, czyli powiedzmy możecie do każdych sprzętów swoich vintage'owych z lat 90. dopasować, do czarnych Kenwoodów, Pionierów, Technicsów, wszystkich marek takich, które już macie powiedzmy ten sprzęt i on świetnie się na pewno zgra, bo jest powiedzmy wymiarów takich klasycznych. Kończąc ten odcinek, to oczywiście subskrybujcie, komentujcie. Ja mam jeszcze apel do producenta co do tych mat. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby wypuszczenie Samych mat. samych mat w różnych kolorach. 10 poproszę. Ale wiesz, fiolet, zielony, Tak, czerwony, tak, bo tak, każdy tak, ma tak. inne preferencje. No i inaczej anturaż w mieszkaniu, tak? I ja myślę, Design. że to byłoby fajne, bo by też zwabili tą damską część miłośników gramofonu i żony by przestały powiedzmy tam marudzić, coś ty znowu kupił, nie? To by było na tej Tak, zasadzie. kupujesz wiesz. jeden gramofon, 10 różnych kolorów mat. Tak. I cieszysz się, że co chwilę masz coś innego. No to jest taki gadżet generalnie, ale on robi robotę. Myślę, że właśnie na takim dodatku też można Czyli wiesz, fajnie wypromować ten gramofon. Ja oczywiście dam Wam link do zakupu, jak ktoś by był zainteresowany zakupem takiego gramofonu, to link, bo chyba teraz jak wchodzą na rynek, to jest ta cena promocyjna, tak jak mówiłem, około $350. Tak, tak. Więc myślę, że jak ktoś by się zastanawiał, czy kupić sobie nowy innej firmy, no to ja bym zdecydowanie polecał ten, bo on jest testowany, sprawdzony. Zauroczył nas ceną, jakością, designem, no i przede wszystkim tym gadżetem, no tym gadżetem tak też na pewno. który powinien być wymienny. Tak, powinien być wymienny i ten, ale powiem Wam że cena dolara jest dobra teraz, bo wiem, że ten dolar spada, także to jest też, jeżeli mówisz To jest dolara, zaleta. tak, czyli jest to zaleta, czyli kurs dolara jak będzie spadał, to będziemy mieli tańszy produkt cały czas, a my nie podnosimy cen, także bardzo fajny gadżet, naprawdę ta mata zauroczyła nas na pewno. A słuchajcie, to jest taki szczegół, a jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach i ten szczegół nam utkwił naprawdę w pamięci i ja powiem Ci, że będę szukał tej maty. A ja Wam podam oczywiście link do zakupu tego gramofonu w opisie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!